W poprzednim odcinku Robinsonów 13 uczestników przybyło do Dołżycy, aby brać udział w grze strategicznej oraz zgłębiać zagadkę kryminalną nieukończonego listu. Musimy rozszyfrowywać zagadkę morderstwa dokonanego w domku, w którym mieszkamy, co jest trochę przerażające. Już od samego początku gra rozpoczęła się na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowałem się pobiec od razu i przekazać to komuś? Popełnił gafę strategiczną, ale on jest nowy, może o tym nie wiedzieć. A przedmioty specjalne dodały dodatkowej pikanterii. Znalazłem przedmiot specjalny. Ten przedmiot jest pędzlem. Wieczorny spacer 4 uczestników uformował pierwszy wyraźny podział. Tak naprawdę w tym momencie jakby jasno pokazuje to, kto się z kim trzyma. Wyzwania wygrali Poju, Liwaj, Bogdan oraz Fabella. Uzyskali kartki do dzienników oraz podpowiedzi. Są 4 skrzynie i w każdej z nich są schowane jakieś fajne rzeczy. Fabella jako pierwsza rozszyfrowała zagadkę do skrzyni. Tam było napisane skorupki do jajek. Szpon, jako jedyna zagrożona osoba z sojuszu Liwaj, okazała się być prostym wyborem do eliminacji. No szpon. 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 Pozostało 12 osób. Kto odpadnie dzisiaj? Jak po radzie? W sumie wyszło wszystko tak jak zaplanowałem, znaczy zaplanowaliśmy, no. Więc Zaplanowaliśmy, czy zaplanowałem bardziej? Mam taki niesmak w ustach, bo teraz ta sytuacja, totalnie jakbyśmy wyrzucili Basię, to ta sytuacja byłaby lepsza, bo moglibyśmy przeciągnąć sojusz rolników na naszą stronę i zadziałać przeciwko Damianowi, tylko że Elbel nie wie, że Damian jest naszym wrogiem. To jest ten problem. No, może to po prostu przez to, że to jest moja osobista sprawa i Dlaczego Damian ci tak przeszkadza? to nie jest to, że Damian mi przeszkadza. Jestem przekonana, że Damian w tym momencie będzie chciał mnie wyrzucić. Jestem przekonana, za dużo jest tych żartów pod tytułem Wistak zjada moje płody. Dobra, zajmiesz się najpierw biznesem czy kopertą. Wrzuciłeś do 4 skrzyni. G3. No nie jest to poprawna odpowiedź, jak się pewnie domyślasz. Ojej, a tak długo to rozkminiałem. Ale możesz użyć tej koperty ponownie. Okej, dziękuję. Coś tam mam w środku? Nic mi nie zostawiliście. Okej. Bondo Douglasa. Dla ciebie taki oto pędzel, ponieważ wyeliminowana osoba uznała, że jesteś godzien posiadania jego przedmiotów specjalnych. Proszę bardzo. Kurczę, że też nikt nie wpadł na to, żeby zobaczyć ten papierek. Nie wierzę teraz w to. A specjalna moc. Informacja. Jan nie popełnił samobójstwa. Masz więc przedmiot specjalny, który daje ci informację, więc możesz go sobie zachować. Gdzie był ten pędzel? Pewnie się domyślasz. No, malowaliśmy nim. Dlaczego go nie wziąłeś wtedy? On był zawinięty. Nie mam pojęcia, ale byłem po prostu idiotą. Też się zastanawiałem, czemu jest zawinięty w papier, ale jakoś zapomniałem w ogóle o tym później. Klipa wyszła, że szpon odpadł przeze mnie w sumie trochę, Dlaczego? bo zagłosowali na niego dlatego, że byliśmy razem w pokoju po prostu i że wyszliśmy razem na spacer w 4 razem z Liwaj i z Pojem. Masz jakieś przedmioty specjalne? Nie mam żadnych przedmiotów specjalnych. Nie wiem, gdzie mogą być, wiem, jakie mogą być. Wiem, że może to być portmonetka, może to być kość, może to być butelka wody po truciźnie. Ale nie mam pojęcia, gdzie mogą być. Butelka wody będzie bardzo ciężka do znalezienia, bo nie sądzę, żeby była jakoś szczególnie się wyróżniała albo coś. Specjalna moc. Możesz w trakcie odczytywania werdyktu z kopert zamienić ten przedmiot specjalny na podpowiedź do dowolnej skrzyni. 1., 2., 3., 4. Pamela miała do 1, Paweł miał do 3. Oni mieli do 4, którą mają już wszyscy i walają się po domku, to jest przykre. Więc ja bym wzięła do tej 2. Dobrze. Musisz mi oddać przedmiot specjalny. No i przeczytaj co tam. I kartkę. Okej, no, to rozkminiam. Trzeba to rozkminiać. Trzeba Może przetłumaczyć. znajdziesz w domu słowo francuskie.
Myślisz? Może też nie trzeba tłumaczyć. Hmm, Porozkminiaj, wracaj do domku. spoko. Cześć Fabella. Zgrałaś dzisiaj wyzwanie. Grałam się wyzwanie. Dobry dzień. Okej. Wrzuciłaś też kopertę. Wróciłam kopertę. Wrzuciłaś skorupki do jajek. Tak. Wrzuciłaś je najwcześniej i to jest poprawna odpowiedź na tę kopertę. W związku z czym otworzymy teraz tę skrzynię. Mam tu sobie prezencik. Ojej. Gratulacje, odnalazłeś ukryty immunitet. Ukrytym immunitetem jest koperta, w której znajduje się ta wiadomość. Ukryty immunitet jest rodzaj przewagi, którą możesz użyć na dowolnej radzie plemienia w grze, poza finałową radą plemienia. Głosy na osoby, która użyła ukrytego immunitetu, są anulowane. Jak się czujesz, że już drugi dzień, właściwie pierwszy dzień gry, a ty masz taką potężną przewagę? Zabawnie, to jest śmieszne, bo nigdy nie miałam. No, mnie to. Czujesz się na najmocniejszej pozycji? Nie wiem. Bo to nie jest nigdy dobry pomysł, by się czuć zbyt pewnie, ale to miłe. Witam Was na dzisiejszym wyzwaniu. Wczorajsze wyzwania wciąż mają wpływ na dzisiejsze. Dzisiaj zostaniecie podzieleni na dwie drużyny po 6 osób. Od razu mówię, to nie jest podział na plemiona. Głosujecie wciąż razem, ale to wyzwanie będzie wyjątkowo drużynowe. Kapitanami zostają osoby, które wczoraj wykazały się w wyzwaniu na kondycję oraz na kreatywność. Tak więc Levi i Fabella, to Wy dobierzecie swoje drużyny. Boże, dlaczego będę musiała wybierać ludzi? Nienawidzę tego robić. Chciałabym skonstruować tę drużynę tak, żeby na pewno była zbalansowana. Dobierzecie teraz po jednej osobie do swojej drużyny. Levi, rozpoczniesz. Damian. No chodź, Agnieszka. A można nie brać? W dzisiejszym wyzwaniu każdy z Was będzie miał do wykonania swoją rolę. Przywiążemy Was wszystkich liną do siebie, tylko jedna osoba będzie wolna. Ta osoba biegnie do pierwszego stanowiska, odwiązuje linę z węzłów, zabiera nóż, wraca na start i odcina drugą osobę. Ta osoba biegnie do stołu, odkrywa płachtę, gdzie znajduje się talerz pysznych rzeczy do zjedzenia. Po opróżnieniu tego talerza osoba ta bierze nóż, wraca na start i odwiązuje trzecią osobę, która wraca do tego samego stanowiska i zajmuje się szklanką wody. Z zawiązanymi rękami musi za pomocą rurki wylać całą wodę na ziemię. Kiedy to zrobi, zabiera nóż i wraca na start, odcina kolejną osobę. Od razu uprzedzam, że nie można pić tej wody, woda jest bardzo słona. Kolejna osoba biegnie do stanowiska z pieńkami, właściwie pniami. Musi je przenieść lub przetransportować w dowolny sposób na start. Razem z drugim piękiem może wziąć nóż i odcina kolejną osobę, która biegnie do przedostatniego stanowiska. Bierze kotwicę i musi przeciągnąć tą kotwicą 2 worki na start. Następnie po zdobyciu woreczków wraca na start, odwiązuje ręce ostatniej osoby, która musi pobiec na ostatnie stanowisko i ułożyć układankę. Ułożenie układanki równa się wygrana w tym wyzwaniu. Myślę, że warto walczyć, ponieważ nagroda jest bardzo duża. Przede wszystkim wygrywacie bardzo dużo pyszności. Pójdziecie na wspólne śniadanie, gdzie dostaniecie burgery, owoce oraz słodkości. Oprócz tego dostaniecie do wglądu jedną wybraną kartkę z dziennika. Oraz przede wszystkim dostaniecie też woreczek. W woreczku będzie 6 kamieni. 2 z nich są niebieskie. Osoby, które wylosują te 2 kamienie, nie idą dzisiaj na Radę Plemienia, są bezpieczne, nie muszą brać udziału w spiskowaniach. Co wy macie z tym wykluczaniem z rady? Ustalcie więc strategię, kto zajmuje które stanowisko, zwiążemy Was liną i zaczynamy.
Dobra, może ustalmy po kolei, kto co robi. Na początek mamy węzły. Agnieszka robi węzły, tak? Dobra, potem jest jedzenie. Poje. Dobra, słona woda. To może każdy zrobić. Basia, chcesz słoną wodę robić? Ja mogę słoną wodę. Dobra, Liwaj słoną wodę. Ja mogę pierwszą albo ostatnią. A nie wiem, czy to nie lepiej do układanki. No, mogę Iść do układanki. Ja do pali, tak. Ja mogę do węzła. No jestem dobra w tych węzłach, chociaż bardziej nas uczyli w harcerstwie zawiązywać niż rozwiązywać. Jak zobaczyłem cały ten tor przeszkód, to pomyślałem, że na tych wszystkich zadaniach ciąży duża odpowiedzialność. To ja mogę Bo zjeść. od razu Sekier powiedział, że może jeść i myślę, że dobrze, bo nikt inny by tego nie chciał robić. Do zjedzenia będziecie mieć talerz słodkości. No ja to tak jest normalnie. Tylko nie popijaj. Całą tabliczkę karmelowej czekolady oraz Marsa. Mamy więc dwie drużyny, drużynę Levi oraz drużynę Fabelli. Na mój znak. Robinsonowie gotowi? Start! Sanafia i Agnieszka. Ciągaj wszystko, bo ci się zrobi supeł na dole. No w sumie tak. Sanafia była harcerką, więc sobie dobrze radzi. Agnieszka również. Węzłów jest sporo, lina jest długa. Nie jest to łatwe zadanie. Uważaj na węzeł, Agnieszka tam nie wie, co się dzieje z tą liną. Bardzo równo idziecie. Zostało wam po parę węzłów. Sanafia prawie skończyła, Agnieszka również. Sanafia już wyjmuje linę. Agnieszka również już wyjmuje linę. Brawo! Czas na Sekira. Sekir. Od góry, od góry, od góry. Poju zabiera się również za czekoladę. Walka między Pojem a Sekirem na słodycze. Uważajcie, żeby się nie zasłodzić. Cały czas jak słyszę, że je się słodycze na czas, jak najwięcej, coś tam, to że powinno się jeść powoli, bo wtedy jest wolniej się człowiek zatyka. A Sekira tak... Dobrze idzie. Sekir ma problemy. Takie wcale nie ma problemu. Czekolada karmelowa. Pyszności. Pomyśl o tej czekoladzie, którą wygrasz. Muszę przełknąć? Trzeba przełknąć. Sekir ma już prawie wszystko w ustach, został mu jeden kawałek. Sekier już spala od razu. Już jesteś blisko, dawaj. Sekir odciął Ole. Pokazuję, a? Poju może, dalej. Ola męczy się z wodą. Słona? Oli wypadła rurka, musicie uważać. Oli wypadła rurka po raz kolejny na ziemię. Skończyłam? Koniec? Mogę wnów? Nóż! Levi wyprzedziła Ole. Dobrze, przewagę mamy. Bogdan biegnie po pnie. Jest, super. Dobra. Dawaj, dawaj. Drugi pień jest cięższy. To jest. Wistak. Elblaj. Dawaj, Wistak. Dasz radę. Dawaj, 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 dawaj. Wistak ma jeden worek. Elblaj próbuje. Elblaj ma pierwszy worek. Dawaj, Wistak, dawaj, szybko ściągaj. Elblaj prawie złapała. Elblaj ma drugi worek. Wistak idzie bardzo dobrze również. Gazem, gazem, gazem. Obie drużyny idą łeb w łeb. Wszystko zależy od Fabelli. Basia biegnie układać.
Obie dziewczyny układają układankę. Wiktoria ma już prawie napis. Basia również pracuje nad napisem. Obie dziewczyny zaczęły od napisu oraz listu, ale to, co będzie potem, zacznie sprawiać problemy. Wiktoria ma bardzo dużo po prawej stronie, Basia bardzo dużo po lewej stronie. Basia! Bardzo niewiele brakowało. Liwaj, gratulacje, dobrałaś dobrą drużynę. Liwaj, Wistach, Damian, Agnieszka, Basia i Poju. Wygraliście. Pójdziecie na śniadanie, dostaniecie po burgerze, kosz owoców oraz słodkości. Poju na pewno ma na nie ochotę. Dostaniesz więcej owoców. Oprócz tego na śniadaniu dostaniecie worek i na samym początku bardzo Was proszę, żebyście wylosowali po jednym kamieniu. Osoby, które wylosują niebieski kamień, nie idą dzisiaj na Radę Plemienia i są bezpieczne. Mają przynajmniej 11 miejsce w tej grze. Wracajcie do domku i widzimy się po południu. Moim zadaniem było przeniesienie albo przeturlanie bali drewnianych. Pod drugą balą znalazłem ukryty nóż. Nóż był charakterystyczny, ponieważ raz, że wyglądał inaczej niż inne, a dwa, że miał owiniętą kartkę dookoła, której nie zobaczyłem na pierwszy rzut oka i dobrze, że się skapnąłem później, bo po prostu rzuciłem go na trawę. Nawet nie myślałem o tym, odcinałem po prostu kolejną osobę. Czy on myśli, że ja jestem głupia? Dobrze, że zabrałam swój nóż. Będę mogła się bronić. Nóż może mi dać bardzo dużą przewagę w postaci dziennika. Mogę za niego dostać dowolny dziennik Matyldy, z tego co pamiętam, a to będzie nam bardzo przydatne do trzeciej skrzyni, do której mamy już 3 słowa i brakuje nam 4, który można wziąć właśnie z trzeciego dziennika Matyldy. Poszliśmy sobie ładnie do jedzonka, były tam smaczne burgery. Burgery były przepyszne, były wspaniałe. Uwielbiam burgery, jest to jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie można robić do jedzenia moim zdaniem. Więc to była wspaniała nagroda. Mam też dla Was herbatę i zaraz przyniosę wrzątek. Do jedzenia dostaliśmy czekoladę, jogurt z musli, tak? I delicje wiśniowe. Bierzecie po jednym kamieniu i chowacie w piąstce. Jakiegoś kamienia giganta na pewno nie jest. Ja też No. Wszyscy pokażcie kamienie. Mam wrażenie, że mam pomalowane. No ja nie mam. I... Pokazuję. No mówiłam. Basia oraz Agnieszka mają wolne. Nie idziecie dzisiaj Idę na radę, idę na radę, idę na Macie radę. pewne miejsce.
Wylosowaliśmy kamienie, oczywiście kamienie wylosowała Agnieszka oraz Basia, więc są bezpieczne na tej radzie. Mam wolne i to jest wspaniała wiadomość. Mogę wykorzystać ten czas jak tylko zechcę. Zazdrościłam wczoraj tym osobom, które nie uczestniczyły już w Radzie Plemienia i nie musiały spiskować. A, jeszcze jedna sprawa. Możecie sobie zarzucić jedną kartkę z dziennika z pierwszego dnia. Którą chcecie? Matylda. Matylda? Dobrze. No, to Anna na pewno, to ona była tą, która zaprosiła za domek i jak jechali na miejsce, to zgubiła portfel. Okej. I nie mieli jak zapłacić dalej. Nie wiem dlaczego ja nie dałam. on został ukradziony. Pili jakąś wodę bieszczacką i Jan zamiast ją wypić, to ją wylał na podłogę, Matylda się biła, a Anna nie wiedziała o chodzi, bo wylał wodę. Są psychopaci. Jak to się Masakra, jaka lepiej historia. Bo Anna była zakochana w Janie. Generalnie mówiąc, jakby... Pojechali w trójkę. Nie, ja uważam, że właśnie dlatego Jan umarł, bo Anka go zabiła w obronie własnej w końcu. No jest to możliwe. Dawaj tu sok, a Więc generalnie było tak, że trochę to wygląda tak, jakby oni chcieli okraść Ankę, bo jakby najpierw ona zapłaciła za nich, a później jeszcze do tego wzięli jej portfel. Wiemy teraz na pewno, kto miał pieniądze, kto ich nie miał i dlaczego ich nie było, ponieważ Matylda je zabrała. No ale Liba mówiła, że Anka była zakochana w tym Janku, no to może Matylda się wkurzyła. Podziwiała. Anka w ogóle takim bardzo poetyckim językiem pisze tam miejsce. No I Stachurę cytuje i w ogóle, no. Matylda też pisze bardzo poetyckim językiem, ale bardziej takim najaranym. A bo ona jest w ogóle narkomanką. Aha, to ona tam ćpała. Styl dziennika był bardzo chaotyczny, przerywany. Trochę jak z takiego filmu grozy, trochę Twin Peaks. Generalnie czuć było, że to jest styl pisania osoby, która jest pod wpływem narkotyków. Nie mogę się już na nią patrzeć. Wszystko miało pójść zgodnie z planem. Wszystko jak zawsze zalane. Koniec. Na szczęście miałam ze sobą saszetkę. I teraz wiem już wszystko. Anka, nienawidzę. Gdzie jest moja portmonetka? Gdzie jest? Ja ją przecież miałam. Gdzie ona jest? Gdzie? Gdzie jest? U mnie. Widzisz? Tutaj jest. Czyli to Matylda moja. No tak. Ja, tchórz, nic nowego, tchórz, 3 butelki. Ale potem wiedziałam wszystko, potem jak w końcu mogłam pobyć ze sobą i z lasem. Wzięłam dość dużą dawkę, większą nawet niż wtedy jak uciekłam z domu. I teraz wiem wszystko, widziałam to, zobaczyłam od razu, a wiedziałam wcześniej. Wiedziałam, że on był z Anką. On mnie okłamywał od samego początku. Nie chce zrobić tego, co mieliśmy zrobić. Gra na 2 fronty. To co ja jej, to ona mi. Wiedziałam, że jak zasnę, to oni są na to przygotowani. Jeden ruch i będzie po wszystkim. Dla mnie i dla nich. Wróciłam. Jestem już spokojna. Wszystko co widziałam, to była prawda. O masakra, No. ale naćpana. Ciężko coś z tego zataić generalnie mówiąc, ale obstawiam właśnie to, co mówię. Czyli, że Jan był z Anką już, że z No Matyldą, ona sobie raczej Matyldą, wkręciła, a że ich Anka to widziała. kochanka. ale może faktycznie tak było. No bo ona Anka tam nic nie pisze, że napisała o widziała tym coś pierwszym i potem liście. coś widziała. Nie, No. Anka nie Więc pisała, prawdopodobnie że to były cokolwiek narkotyczne było. wizje. Anka Każdy wie, że w tym wiadrze będzie jakaś wskazówka. No sorry, nie, no idziesz na coś, na piknik i nie spodziewasz się, że w owocach jest wskazówka, no to generalnie no nie wiem, co tu robisz, nie? Coś z jabłko, jest jakiś? Nie ma jabłka. Nie ma, ale może gryfy to pokroić jak chcesz. To mogę wam pokroić. Wiadro na owoce było przedmiotem specjalnym. Można było o tym się dowiedzieć, gdyż po zjedzeniu odpowiedniej ilości owoców widać było kartkę przyczepioną do wiadra. Wszyscy wyciągali te owoce, wszyscy oglądają to ze wszystkich stron, nie? Zjadłbyś cytrynę na przykład? Tak, tak bym chciała. Wolałabyś zjeść cytrynę, czy wyeliminować kogoś z tego? Myślę, że obie rzeczy tak samo. No myślę, że tak. Damian. Może ja też banana po prostu, bo to jest wszystko, tak? Kończy się nasze jedzenie, skończyliśmy jeść. Damian mówi, no to ja zaniosę rzeczy i I jeszcze rękę. A te dwie po prostu nie No to wiadro wezmę. w tym momencie wyrywa się Basia i Basia po prostu robi chlop. A, to jest wskazówka lub przedmiot specjalny. Ciąga tę wskazówkę, czyta tę wskazówkę, hop do kieszeni, ja nie znalazłam żadnego wiadra. Co się chyba stało? No, wiaderko już należy do Basi. Patrzyłam w tą kartkę i stwierdziłam, ojej, to jest jakaś kartka, ojej, tam jest coś napisane, nie pokazuj tej kartki nikomu innemu, więc no po prostu ojej, tak trochę, w sumie tak już inni to zauważyli, ale musiałam to tak schować do kieszeni i Zapytaliśmy się Basi, co było w tej wskazówce. Nie powiedziała, nie odezwała się wtedy ani słowem. Wszyscy się pytają, Basia, ale co tam jest napisane? Ja nie wiem. Co ja o tym myślę? To jest outrageous, to jest fatalny ruch strategiczny. To jest fatalny ruch strategiczny, że tak powtórzę.
nazbierałam 2 wiadra. Jedno grzybów, których nie znam i drugie borowików, których jestem pewna. Przyrządzę z nich jutro risotto godne mistrzów. Wiatr to może posłużyć Ci jako mało gustowny kapelusz. Przedmiot specjalny nie ma żadnych mocy. Jest po prostu przedmiotem specjalnym. No ewentualnie też może być nakryciem głowy. Wow. Wiadro, które ewentualnie może być kapeluszem. Jak się nie zapytaliśmy, co tam było, a dostałam wiaderko, mogę sobie na głowę założyć na czapkę. No fajnie, że masz czapkę. Ja bym takiej czapki nie chciał mieć, Basia. Witam Was na drugim wyzwaniu dzisiejszego dnia. W tym wyzwaniu będzie okazja zdobycia 2 kolejnych ucieczek z Rady Plemienia. 2 osoby, które wygrają to wyzwanie, nie pójdą dzisiaj na radę. Podzielimy Was za pomocą losowania na 5 par. Każda z par będzie musiała współpracować. Jedna osoba z pary zostanie dowódcą, a druga osoba poszukiwaczem. Poszukiwaczowi zawiążemy oczy, natomiast dowódca zajmie miejsce na stanowisku przy stoliku. Zadaniem dowódcy jest doprowadzenie poszukiwacza do 3 stanowisk. Poszukiwacz idzie najpierw do pierwszego stanowiska, zabiera worek, wraca na start. Potem do drugiego, zabiera worek i wraca na start. No i w końcu idzie po 3 worek. Wtedy, gdy będziecie mieć już 3 worki na mecie, otwieracie je, poszukiwacz zdejmuje opaski i musicie ułożyć bardzo trudną, przestrzenną układankę. Ta para, która zrobi to najszybciej, wygrywa. Nie idzie dzisiaj na Radę Plemienia, jest bezpieczna. Oprócz tego każda osoba z tej pary dostaje 1 kartkę z dziennika oraz wskazówkę do dowolnej ze skrzyń. Jest jeszcze jedna kwestia. Na ognisku niedaleko znajduje się specjalny worek o kolorze turkusowym. Wewnątrz znajduje się przedmiot specjalny. Ten poszukiwacz, który go znajdzie, bierze ten przedmiot specjalny dla siebie. Może próbować iść tam sam, albo dowódca może mu pomóc tam dojść, jeśli jest to w jego interesie. Podzielimy Was teraz na pary, a następnie zaczynamy. Ręce do przodu i pokazujemy. No proszę. Okej. Wylosowałem parę z Bogdanem i byłem w sumie z tego zadowolony. Ola zasugerowała, żeby po prostu wziąć ten przedmiot najpierw. Liwaj nie była zbyt zadowolona, jak zaproponowałam, że pobiegnę po ten przedmiot, ale jednak musiała się zgodzić, bo nalegałam. Wszyscy są na swoich stanowiskach. Robinsonowie gotowi? Start! Prosto, układa. Prosto. Okej, teraz jest już szybciej. Prawo. To sznurek. Lewo! Do przodu, Dobrze idziesz, dobrze, prosto. Prawo! Wracaj, chodź! Trochę lewo! specjalny! Lewo! I do przodu! Dawaj szybko. Leci dobrze idzie. Sanafia ma pierwszy worek. Jest jeden worek. W lewo. Teraz prosto. Sznurek. Prosto. W lewo. Tutaj prosto. Łapka. Prosto. Dawaj prosto. Do przodu! Worek prawo! Nie po prawej! Tak! Łapka! Stan w prawo! Dobra, i do przodu chodź! Lewo! Stan w lewo! Stan ławka! Stan prosto! Stanteczka, uważaj! Stanteczka! Elblej będzie tu! Lewo! Łapka! I do przodu chodź, układamy! A nie, przedmiotu nie ma już. Dobra, mamy układankę. Mogę zdjąć? Możesz zdjąć teraz? To dobra, tutaj. Czarne do góry? Sanafia zdobyła ostatni worek i wraca do Sekira. Na górze? Dobra.
W listach również ma worek. A bo na niektórych są nie. Cały czas prosto. Są tamte? 12 ławka. Na lewo! Dobra, 12. Elblaj walczy po ostatni worek. Pozostali już układają. Prosto. Już jesteś. Odwróć się. W którą stronę? I teraz na dole po sobie. Pięknie, brawo. Elblaj zdobyła ostatni worek. Nie chodź do mnie, już nie chcę. Tutaj mniej więcej sięga. Ten? Pasuje, tak? Jest na równo? Dobra. Czym za niski? Nie, Pasuje? Nie, zobacz, jest nisko. dobra, to ewentualnie jeszcze ten możesz sprawdzić. Czekaj. Najwięcej postępów widzę u Liwa i Oli. Na drugim miejscu wydaje się Sanafia i Sekir. O, tutaj jest wchodzi ten. I tutaj biały? Tak, i tutaj biały. Mamy jeden rząd. No dobra. A to są złe pewnie. A ten jest Dobra, chyba to dość wyciągnijmy długi, je od bo jego razu. łatwo można znaleźć mu zastępstwo, bo nie ma. Tu jest drugie miejsce tutaj. Ten mały czarny. Mega długi czarny. Nie no, nie, bez przesady. Ciężkie to jest, kurde. Nie, to wysoko? Czarny, głęboki, duży. Sanafia i Sekir, bardzo dużo klocków. Nie panikujcie, tylko patrzcie dokładnie, czy jest równo. Jeszcze ten. Ale nie, to nie fajnie. No nie wiem, też tu tutaj. Może któryś jest taki za nisko. Znaczy trzeba ktoś... O, Ola i Liwaj wygrywają wyzwanie! Liwaj, Ola, gratulacje. Nie dość, że zdobyłyście przedmiot specjalny, to jeszcze wygrałyście wyzwanie. Zasłużyłyście na dużą nagrodę. Po pierwsze, nie odpadniecie dzisiaj, nie idziecie na radę, macie wolne. Po drugie, wskazówki. Liwaj, do jakiej skrzyni życzysz sobie wskazówki? Do drugiej. Druga skrzynia, wskazówka 1. Olu, a ty? Do drugiej również? Proszę bardzo. Ola, Liwaj, nie idziecie dzisiaj na radę, podobnie jak Agnieszka i Basia. Cała reszta jest zagrożona. Widzimy się wieczorem. Moim przedmiotem specjalnym jest opakowanie po serze. Parmigiano to kluczowy składnik risotto. La resta non è importante. Solamente il parmigiano reggiano. Parmigiano w Bieszczadach. O intertekstualności kubków smakowych. Mój przedmiot specjalny jest lamerski. Ja nawet jak wygrywam, to przegrywam. Agnieszka chciała ze mną porozmawiać, bo nikt nie chciał rozmawiać bezpieczna na radzie, więc było jej smutno, bo czuła się wykluczona. Generalnie wiesz, że uprzednio specjalnie ma coś takiego, że mogłam wziąć wskazówkę? Opowiedziała mi, że znalazła wskazówkę do skrzyni numer 2, no ale generalnie w sumie to za bardzo nie wie, co z nią zrobić, no bo jest tam jakiś cytat po francusku. A wiesz z czego? Tak, sprawdziłam w necie w sumie. Tam był Jean-Jacques Rousseau. Książka leży gdzieś w pokoju. Co ty? No jak to usłyszałam, to po prostu miałam takie, o Boże, przecież ta książka jest w domku, to na pewno jest znak. Ja wrzuciłam Ale czytałam tylko wstęp. Aha, ja czytam autora i tekst, no to chodzi bez tej książki. Dobra. Ale potem pobiegłyśmy na górę po tą książkę i otworzyłyśmy na właściwym rozdziale, czyli tam na Le Premier Promenade. Ja już rzuciłam swoją kopertę właśnie z tytułem i autorem najwyżej to wrzuci. Zawsze będzie w naszym posiadaniu. Pamiętasz, w którym miejscu to było? To było Premier Promenade, jak patrzyłam w necie. Bezpieczny w zagrożeniu. Dobra, i okazało się, że właśnie tam jest tekst ołówkiem, także mam nadzieję, że to jest hasło do kolejnej skrzynki. Całą kopertę do skrzynki z numerem 2. No drugiego dnia Ania się właśnie obudziła i twierdzi, że zauważyła, że ktoś przy niej spał. Bardzo się nad tym rozpuszczała, potem, że była jajecznica, a potem, że był samotny dzień
że spacerowała z Janem i Matyldą, że miał pieprzyk będący wierzchołkiem idealnie prostokątnego trapezu i robiła notatki na temat gatunków roślin. Chemicznej, to muszę... Coś się znowu o tej Kindze z trzeciej wariatce. No nie lubią się z tą Kingą i ta Kinga też głupio o niej powiedziała w raporcie. Matylda po prostu była bardzo naćpana i twierdzi, że widziała Anię z Janem. A ja w swoich dziennikach Ani nie za bardzo widzę cokolwiek o tym, żeby ona faktycznie miała być z Janem. Być może było tak, że Matylda wyszła z domku albo gdzieś, nie wiem, leżała naćpana po pierwszym dniu i Jan poszedł do Ani. Ale byłoby to bardzo głupie, zwłaszcza, że Jan też planował chyba jednak się jej pozbyć. Rosie! Czy zawsze musisz być spowinowacony z Thanatosem, nawet w mojej miłości? Matylda nie przerodzi się przecież w Laurę Petrarki ani Simone de Beauvoir. Jej przeznaczenie to szaleństwo! Szaleństwo bez końca! To jak myślicie? Albo Bogdana do pokoju. Nie wiem, no Bogdana, że może Dobra, jest Bogdana. większym zagrożeniem. A wyzwaniowym. A wystarczy tak naprawdę, że będzie miał 5 głosów. Oczywiście gdybym miała wybór wywalić Levi albo Bogdana, wolałabym wywalić Levi. Ale chciałabym jak najszybciej pozbyć się jednej osoby z tego sojuszu. Pomyślmy o Bogdanie. Ma mocny sojusz z Levi. Zdecydowanie. Afiszuje się z tym. Wiem, że Bogdan ma na pewno sojusz z Levi i są zagrożeniem z racji sojuszu z Levi, że jest dobry w wyzwaniach. No ja się boję ludzi, którzy są dobrzy w wyzwaniach fizycznych, bo potem pod koniec lubią być same wyzwania fizyczne i potem już się nie da ich ruszyć. Tak. Będziemy z tą piątką, to bym raczej głosowała 4, 1 i te 3 wolne głosy, żeby... 4, 1, 3. No to w sumie też jest dobry pomysł. W sensie, że? 4, 1, 3 zagłosować. W sensie nasza czwórka, Bo niekoniecznie 3 muszą na się dogadać. 3 ich głosy i jeden powiedzmy, że w listach zagłosuje na Poja. Czekaj, ostatecznie. Chcemy na Bogdana. Chcemy na Bogdana. Okej, to pytamy się ludzi mniej więcej o Bogdana i ewentualnie Walinę. Potem się zbierzemy i Tak, i okej, pogadamy o dobra. tym, coś. Damian wyciągnął mnie i Bogdana w celu rozmawiania na temat planów na Radę. Myślę, że nie ma co się sugerować wczorajszym głosowaniem, bo ono było taką, wiesz, komitywą jedną ogólną, nie? A dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Byłbym za tym, żeby z wami zagłosować na kogoś, nie? Ta Fabella to nie jest taki zły pomysł, szczerze mówiąc. Stanęło ostatecznie na Fabelli, która była chyba najbardziej oczywistym wyborem przy poju. No biorąc pod uwagę to, że na przykład przespała pierwszy dzień. Tak, Fabella Nie przespała musimy- 2 dni też tak się naprawdę. chyba Nie musimy mówić integrowała z wszystkim o tym. Fabella właśnie poszła spać najpierw, a potem w sumie nie wiem, czy rozmawiała z kimś w ogóle, czy nie. Musimy mieć jeszcze jeden głos przynajmniej. No. Sekir? Żeby mieć jeszcze jeden głos. No można by spróbować z Sekirem. Ja A mogę wiesz, porozmawiać z wiesz, Sekirem. czy Sekir jakoś Pomyślałem, sympatyzuje z Fabellą? Nie, Nie, myślę, że raczej nie. nie. Damian właśnie powiedział, żeby był najbardziej chyba skłonny zagłosować na Fab. Pojął tak samo. Gadałam sobie z Bogdanem i to było tak, że z nim gadałam, że na Fabellę. Więc jeśli ty byłabyś skłonna zagłosować na Fab, to mielibyśmy 4 głosy. Potem przyszła Fabella. Po co? No spoko. Więc ja automatycznie zmieniłam na Damiana. Jestem na dobrej pozycji w tym momencie. Sonafia powiedziała, że byłaby skłonna głosować na Fabellę. Prawda? Tak. Potem przyszła Fabella i gadaliśmy z Fabellą jeszcze i z Sonafią i próbowaliśmy przekonać Fabellę, żeby głosowała na Damiana. Czyli jakby plan główny to jest głosowanie na Fabellę, a plan, który mówimy Fabelli, to byłby plan to plan głosowania głosujemy na Damiana. Fabella jest śmieszna, bo ona tak jest taka zaangażowana w grę i w ogóle, ale potem idzie spać na przykład. Fabella poszła teraz spać. No. Była bezpieczna, to w ogóle spała przez cały dzień. Teraz nie jest bezpieczna, idziemy na radę, więc śpi przez 3 ostatnie godziny. No, Ola mówiła, że idzie do sklepu, nie wiem, czy Basia poszła z nią? Basia no poszła z nią. to Basia, no to ewentualnie poszła do sklepu z Basią. Basią i z Olą, które nie idą na radę. Więc to- tak jakby poszła spać. No tak. To wstępny plan wygląda tak, że głosujemy na Fabellę, a Fabelli mówimy, że głosujemy do Damiana. Mam poczucie, że Wiktoria najwięcej gada ze mną do tej pory. Więc myślę, że zagłosuje tak jak ja.
Aczkolwiek, żeby, wiesz, jak wszyscy będą na nią, to ja Mhm. też będę na nią, albo zgodnie z waszym planem, bo nie chcę się jakoś tam wychylać. Też bym nie chciał tym razem, wiesz? I stwierdziłem, że jeśli wyrzucimy teraz Fabellę, to na kolejnej radzie ten sojusz Levi będzie naprawdę potężny. W momencie, gdy wyrzucimy Wiktorię, to zostawimy bardzo mocno ten sojusz, wiesz, Poju, Bogdan, Levi. Tak. I do nich jeszcze Basia się dołączyła. Bo Edel mówiła mi, że widziała, jak Basia rozmawiała z Levi Tak, na też temat to tej słyszałam. wskazówki. A Basia nikomu nie chciała być tej wskazówce, nie? Tak. Więc jeśli... Znaczy, wszyscy są źli na Basie generalnie. Nie opłaca mi się wyrzucać Fabelli, bo ona mi bardzo ufa, dużo mi mówi i ma haj. Absolutnie nie chcę jej wyrzucić. Rozmawiałyśmy też z dziewczynami, w sensie z Sekirem i no generalnie Bogdan. Bogdan? Myślisz, że Bogdan to jest dobry wybór? Najlepszy w tym momencie? A widzisz lepszy? Poju. Właśnie teraz możemy porozmawiać o podziale głosów ewentualnie. Dobra, okej. Między Bogdanem a Pojem. Tak. 3-3-2 myślisz zrobić wtedy? 3-3-2? 3-3-2. To jest spoko podział, ale musimy być wtedy pewni osób, na które głosują. Ja i Staw. I Sonata głosujesz na przykład na Bogdana, a ja z Sekir i ktoś jest na Fabellę głosuję na Poja. Myślę, że ona proponowała. No, mam nadzieję, że mogę ufać Elblaj, no i liczę na to, że nie zdradzi mnie, bo na ostatniej radzie też mnie nie zdradziła. Sekir, chodź tutaj! O Boże, o Jezu, nie tak mocno. Damian mi zaproponował 3-3-2. Żebyśmy bezpieczne głosowanie zrobili. 3-3-2. 3 na Bogdana, 3 na Poja. I ja myślę, że to jest bardzo dobra opcja. I oni sobie w dwójkę zagłosują na kogoś, tak? Tak. Słyszasz ten planie 3-3-2, nie? Słyszałam, zabawiałam się. No i co ty o tym myślisz? Myślę, że spoko. Chcieliśmy z Elblaj, żeby podzielić głosy w sposób 3-3-2. Ostatecznie skończyło się na tym, że i tak chodziłem z każdym, rzucałem swoje propozycje i chyba stanie w końcu na moim, a nie na kogoś innego. Znaczy, no my myśleliśmy głównie większą ekipą o Bogdanie. Bo on jest na równi z Damianem zagrożeniem, mimo że powiedział, że nie jest. W tej chwili słyszałem 3 opcje co do głosów. Podobno pierwsza oficjalna to Bogdan, plus właśnie ludzie próbowali przekonać mnie na Damiana, plus jeszcze z Damianem ustaliliśmy Fabellę. Seki powiedział, że wszystkie dziewczyny chcą, żeby poleciał Bogdan. Miałam takie... A tak, bo wstępnie plan jest taki. Wstępny plan jest taki, że 4 osoby głosują na Bogdana, ty głosujesz na Poja. Musiał być jakiś awaryjny plan na szybko. Kiedy mam Elblaj jako sojusznika, to wszyscy widzą mnie jako sojusznika Elblaj. Tak jakbym ja była po prostu pakietem. Ale dlaczego ja o tym nie? Ja nie rozumiem, ale Bo dlaczego? ciebie nie zdążyliśmy zgarnąć. Ale w sensie, ale nie, czekaj, dlaczego? I w tym momencie Elblaj załatwia jakiś plan, Elblaj z kim się rozmawia i potem ta osoba, na przykład Sanafia, czy ktoś mówi mi, ej, Wistak wie, że jest 3-2-2 i tutaj tak jest. No wiem, no bo Elblaj mi powiedziała, ale dlaczego nikt się nie spytał mnie o moje zdanie w tym temacie? Ja wiem dlaczego, bo Elblaj już była na tej rozmowie, a może ja chcę być na tej rozmowie, może ja chcę jakiś mój plan wcielić w życie. Damiana. Jezus Maria, biedny Damian, naprawdę? No. Nie chciałabyś zagłosować na niego w tej sytuacji? A wy mnie teraz podpuszczacie, czy mówicie Nie, serio? mówią wysokie Nie, poważnie. mówimy serio. Pytanie. No a kogo chcielibyście do tego planu zgarnąć? Bo wy mi wszyscy mówicie, co ja mam robić, nie? Nie będziecie mi mówić, co ja mam robić, a wszystkie wasze plany rozwalam w tym momencie. Nie chciałam na ciebie głosować, było takie, że coś tam słyszałam, że masz tu jakieś, nie wiem, jakieś instynkcje, czy coś, nie wiem. Ale to jest zamiast deski? No, tak. Mówi, że Ela sobie wymyśliła plan, żeby swoim zagłosować na ciebie, żebyśmy mieli w członkę zagłosować. Tylko, że to jest podział głosów 3-3-2, no to tylko to są 4 głosy, jeszcze wasze głosy były podzielone. To nie może być tak, że 2 rady z rzędu i nie będzie żadnego zamieszania spowodowanego moją osobą, bo to wtedy wychodzi, że jestem +1 i tylko głosuję tak, jak inni mi każą, tak? Na ile procent mogę ci w tym momencie ufać? Wistak. Mogę ci ufać naprawdę? Jesteś w stanie potwierdzić, że faktycznie nie będę zaskoczony po tej radzie? Chciałbym ci ufać bardzo, ale to co mi mówisz teraz brzmi tak strasznie dla mnie dziwnie przygotowany na to, że ja to słyszę teraz. Rozumiesz? No dobra, no nie wiem, no. Daję ci te informacje, proponuję ci coś, co jest dla mnie korzystne, a i być może dla ciebie na dalsze etapy też. Może wyrzucimy Elblaj? Fan? W tej radzie będą głosy na mnie. Okej, ufam ci w 100% Wistak, nie? I w tym momencie głosuję na LP. Ale dopiero po tej radzie? Nie, teraz głosuję. Teraz Trzeba jeszcze przekonać Sekiera, to... Ja jeszcze porozmawiam z Sanafią, wszystko okej?
na głosowanie na Elblaj. Coś Jezu, niefajnego. super mnie zaskakujesz teraz. Wyszedł głosowanie na Elblaj, nie ma niby odpaść Elblaj. Ja nie chcę, żeby on wygrał teraz. Wistach powiedziała, że Że Elblaj jej wzięła ją prywatnie. na prywatną rozmowę. Kto ją głosował? Ty Wista. Wistaki. I Sekir. Tak. Na Elblaj. Tak. A... Coś Elblaj powiedział, więc ile Elblaj was podeszło. Elblaj chyba cię nie bardzo lubi. Wiesz? Nie lubi? Tak mi się wydaje. Przynajmniej tyle mi powiedziała. Staliśmy sobie z Agnieszką na dworze, do przedpokoju i mówi, rozmawiałeś z Wistek? Mówi nie. A on, bo Wistek ciągle jakieś granice od Elblaj. A ja tak, Nie, powiedział to przy Agnieszce. Powiedział to przy Agnieszce. O, nie, to jest jakiś najlepszy sojusznik Elblejku. Poju chyba myślał, że Agnieszka odpadła już i dlatego sypia przy Agnieszce. Agnieszka po prostu nawet kiedy nie idzie na radę kombinuje, to jest fajne, ale z drugiej strony... Ale co teraz mamy powiedzieć z Elblaj, jak ona będzie chciała z nami porozmawiać? Ale nie możecie teraz tym słodko? Powiedz mi proszę, o co chodzi. Powiedz mi, o co chodzi. Z głosowaniem na... Nie. Powiedz mi, o co chodzi z głosowaniem na mnie, Elblaj. Przecież mówiłam, że to był koszarków. Nawet nie Elblaj. rozważałam tego. Nie byłam w stanie teraz na ciebie głosować. Coś powiedział właściwie. To, że ty i Wista chcecie mnie wywalić. W momencie, Ja nie gdy- ogarniam, co gdy Wistach. A co zrobił Damian? Gdy A Wistach to w ogóle o co tym, chodzi że w ogóle? chciałaś na mnie głosować, powiedziałaś jej prywatnie o tym, że chcesz na mnie głosować. Jeżeli zrobisz to, spoko, ja wylecę. Ale co zrobisz? Elblaj mówi, że... Ja już nie wiem, co się dzieje, bo to... Damian, nikt nie chce na ciebie głosować, ogarnij się. Witam Was na Radzie Plemienia. Na początku zaprosimy pierwszego sędziego, czyli osobę, która w finałowej Radzie Plemienia będzie decydować o wyborze zwycięzcy. Jest to Szpon. Zapraszam. Szpon będzie brał udział we wszystkich Radach Plemienia jako słuchacz, jednak nie będzie głosować, aż do momentu, kiedy zostaną w grze 4 osoby. Wtedy sędziowie eliminują kogoś z rozgrywki, a 3 osoby, które pozostaną, biorą udział w ścisłym finale. Dawno nie widziałem tylu emocji przed radą. Psiliście się jak muszki. Tak, jesteś cała w emocjach, płaczesz. Co się stało, powiedz mi? Nie ma znaczenia, nic się nie stało. Widziałem ogromną paranoję. Sanafia coś szeptała. Damian, Wiktoria, Sanafia, co się dzieje? Bo trudno kogoś wyrzucać, a kogoś trzeba, więc plany się zmieniają i się ustalają i gdy się wydaje, że już wszystko jest jasne, to znowu się zmieniają z jakichś powodów. Okazuje się, że ktoś powiedział komuś, że się powiedziało coś, czego się nie powiedziało i tak dalej. I smutno się słyszy takie rzeczy. Co się dzieje? Jest paranoja. Ja z własnej woli nie chcę zmieniać planów, ale w momencie, gdy pół godziny przed radą dowiaduję się rzeczy, których nie chciałbym się dowiadywać, następuje naturalne przemyślanie, przetasowanie i ogólnie wydarzenia, które nie chciałbyś, by miały ogólnie miejsce w trakcie gry. Moje imię padło w pewnym momencie, a to nigdy nie jest dobry znak i nigdy nie jest coś, co chciałoby się usłyszeć. I w momencie, gdy czyjeś imię pada w trakcie rozmów, no, powoduje to pewnego rodzaju paranoję. Jak próbujesz sobie z tym poradzić? Znaczy pewnie sam wiedziałeś, że godzinę tak naprawdę, rada nam się przesunęła tak naprawdę o godzinę przez to, że tak naprawdę 10 minut przed radą nastąpiły pewnego rodzaju zmiany i przez ostatnią godzinę trwały tak naprawdę dodatkowe narady. No i chyba te dodatkowe narady pozwoliły ustalić jakby coś nowego. Czyli nie do końca nie wiadomo, co się wydarzy. Nie wiadomo, nie. Bogdan, jesteś tu pierwszy raz, to jest twoja pierwsza rada. Jak się w tym odnajdujesz? Odnajduję się, jak chyba każda nowa osoba, mam bardzo duży mętlik w głowie, to wszystko jest dla mnie bardzo nowe i zaskakujące, ale spodziewałem się tego. I jestem zachwycony wręcz. Jest ciężko decydować o takich sprawach i jest ciężko wyrzucać kogoś, kogo już się poznało w sumie bardzo dobrze, bo rozmawiamy ze sobą bardzo dużo. Elblaj, bardzo intensywnie czymś myślisz. Czujesz się zagrożona? No, czuję się zagrożona.
ale myślę, że tak naprawdę teraz ten czas, w którym mamy możliwość wypowiedzi, jest bardziej na ułożenie swoich myśli i na ewentualne zastanowienie się nad tym, co chcemy zrobić. Fabella, ty jako jedna z wielu osób wygrałaś wyzwanie, zobacz wskazówkę, zobacz kartki z dziennika. Wiele osób nie ma jeszcze takich przewag. Czujesz się jakoś uprzywilejowana dzięki temu? Nie, jak ktoś mnie pyta jaka jest fabuła, to bardzo chętnie mu opowiadam, także... Co myślisz o takim naddatku do tej gry Robinsonowej? Super, jestem zachwycona. Myślisz, że on może skomplikować grę w późniejszym etapie, albo może już teraz? Myślę, że na pewno sprawi, że jest ciekawej, bo oprócz tego, kogo wyrzucić na radzie, też zastanawiamy się, kto kogo zabił, więc jakby ta rozgrywka dzięki temu toczy się tak dwutorowo. Mam nadzieję, że mnie jednak udało się przeżyć. Dlaczego mnie? No, jakieś taką próbiłam. Takie ładne wiersze cytuję, sympatyczne się wydaje. Widzę wciąż intensywne rozmowy ludzi tutaj. Więc nie szczególnie przekonuje mnie twoja wersja Elblay o tym, że wszystko jest już postanowione. Tym niemniej, skoro tak twierdzisz, możemy już przejść do głosowania. Więc tak, rozpocznij. Kocham cię. Czego zawsze chcę kogoś uratować, zawsze chcę kogoś miła, zawsze jak nie chcę kombinować, to wszystko obraca się przeciwko mnie. Kurde no. Przypuszczam, że i tak to niewiele zmieni, ale no kurde no. Dobra, ta Basia będzie miała wyrzuty sumienia i Damian będzie miał wyrzuty sumienia, to mi wystarczy, niech odpadną. Niech oni może się po prostu zabiją wszyscy nawzajem, a ja na razie się pochowam. Albo nie. O Boże, nie wiem, jeśli wpadnie teraz Elblay, to będzie... O Boże, to będzie przemieszanie w całym domu. O Jezu, było za mało czasu, żeby o tym pomyśleć. O, nie, dlaczego to w ogóle... Nie, dlaczego są takie sytuacje w tej grze? No Jezu. Mam wasze głosy, ale najpierw, jeśli ktoś chce użyć ukrytego immunitetu, teraz jest czas, żeby to zrobić. Rozumiem. Nikt nie używa ukrytego immunitetu. W takim razie przeczytam głosy. Pierwszy głos. Poju. Mamy 1 głos na Poja. Poju. Mamy 2 głosy na Poja. Elblay. Mamy 2 głosy na Poja i 1 głos na Elblay. Poju. Mamy 3 głosy na Poja i 1 głos na Elblay. Elblay. Są 3 głosy na Poja i 2 głosy na Elblay. Mamy remis. 3 głosy na Poja, 3 głosy na Elblay, pozostałe 2 głosy. Elblay. Są 4 głosy na Elblay, 3 głosy na Poja, pozostał 1 głos. Poju, mimo że było wiele opcji, jest jedyną nieprzekreśloną, mamy więc remis. Oto co teraz nastąpi. Poju, Elblay, wy nie głosujecie. Pozostali możecie głosować albo na Poja, albo na Elblay. Osoba z większą ilością głosów odpadnie, jeśli nie, wszyscy będziecie losować kamienie.
O mój Boże. Oficjalnie oświadczam, że jeśli Damian zrobi kamyczki, to go zamorduję, poćwiartuję i zrobię z niego pasztet. Nie, znaczy ja nie wiem, jak oni głosują w sumie. Mam wasze dogrywkowe głosy. Pierwszy głos. Elblaj. Mamy 1 głos na Elblaj. Poju. Mamy po 1 głosie na Poja i na Elblaj. Poju. Mamy 2 głosy na Poja i 1 głos na Elblaj. Elblaj. Są 2 głosy na Elblaj, 2 głosy na Poja. Pozostały 2 głosy. Poju. Mamy 3 głosy na Poja, 2 głosy na Elblaj, pozostał 1 głos. Drugą osobą wyeliminowaną z Robinsonów nieukończony list jest Poju. Poju, podejdź do mnie z pochodnią. Poju, taka jest wola plemienia. Musisz odejść. Przetrwaliście tę radę, chociaż nie było łatwo z tego co widziałem, było wiele emocji, a zapewniam was, że będzie jeszcze więcej tych emocji. Weźcie pochodnie i wracajcie do domku. Miłego wieczoru. Pozostańcie, by zobaczyć fragmenty kolejnego odcinka. W następnym odcinku Robinsonów zaskoczą kolejne zmiany. Zostaniecie podzieleni na 2 drużyny i powstanie też nowa gra towarzyska. Pokroimy limonkę na plaster i kto dłużej będzie trzymał w ustach, ten wygrywa. No, czuję się kiepsko, szkoda, że już odpadłem. Jak nie bym jeszcze trochę pograł. Czułem na to, że po takiej emocjonującej radzie byłaby chwila jakiejś ostoi psychicznej, jakieś prostsze głosowanie, wszyscy na inną osobę albo coś takiego. Grało się bardzo przyjemnie, szkoda, że już się skończyło. Miałem ciekawe perspektywy, bo z paroma osobami knułem. Ostatniego dnia też jeszcze powychodziły jakieś nowe rzeczy, nowi ludzie, z którymi mógłbym współpracować. No szkoda, że już odpadłem. Mam przedmiot specjalny pędzel, przekazuję go Bogdanowi. Wierzę, że on może jeszcze coś ciekawego zrobić w grze.